Wyobraź sobie miejsce, gdzie turkusowa woda rzeki spotyka się z surowym, białym wapieniem gigantycznych skał. Jesteśmy w Omisz, chorwackiej stolicy przygody. Pokażę Ci miasto, które było gniazdem piratów, rzekę, która wyrzeźbiła kanion głębszy niż Twoje oczekiwania i miejsca, gdzie grawitacja to tylko sugestia. Zobaczymy fortecę na pionowych skałach, zjedziemy na stalowej linie nad przepaścią i sprawdzimy, jak smakuje pizza biedoty, która stała się dziedzictwem UNESCO. Gotowy, żeby zdjąć klapki? Zaczynamy! Zamiast kręcić się po sklepach z pamiątkami, idź w górę, w Stare Miasto. Mirabella to wieża, z której piraci wypatrywali weneckich galer. To nie jest zamek z windą. Przygotuj się na strome schody i wąskie przejścia. Ale kiedy staniesz na szczycie, zrozumiesz strategię piratów. Widzisz stąd każdego, kto próbuje wpłynąć do portu, ale ciebie nie widzi nikt. Myślisz, że Mirabella to wysoko? To patrz teraz. Godzina podejścia pod górę, bez cienia, prosto po skałach. To tutaj uciekali mieszkańcy, gdy miasto płonęło. Widok na wyspy Brač, Hvar i Šolte z tej perspektywy sprawia, że wszystko na dole wydaje się śmiesznie małe. To tutaj czujesz potęgę dawnych piratów. Bo nikt przy zdrowych zmysłach nie atakowałby tej fortecy. Schodzimy niżej, ale zostajemy przy legendach. Na klifie nad drogą stoi posąg kobiety patrzącej w otchłań. To Mila Gojsalić, chorwacka Joanna de Arc. Legenda mówi, że weszła do obozu Turków, uwiodła paszę i wysadziła skład amunicji, ginąc razem z nimi. Stań obok niej. Widok na ujście Cetiny stąd to absolutny top tej części Adriatyku. Jedziemy w głąb lądu, do Republiki Polijickiej. Tutaj w wioskach Gata i Kostanie czas płynie inaczej. Tutaj swoje korzenie ma soparnik. Proste ciasto z boczwiną, cebulą i oliwą, pieczone bezpośrednio w popiele i wpisane na listę UNESCO. To nie jest jedzenie z restauracji. To historia przetrwania na talerzu. Zapukaj do lokalsów, zapłać kilka euro za świeży kawałek prosto z ognia. To jedyny sposób, żeby poczuć smak starej Chorwacji. Soparnik to był powerbank dla twardych górali z Republiki Polijickiej. Zostawiamy wybrzeże i jedziemy godzinę w głąb lądu do Imotski. To tutaj ziemia pękła. Modro jezero to błękitny lej, na którego dnie mieszkańcy grają w piłkę, gdy woda wyschnie przez lato. Obok jest Sveno jezero, 500-metrowa przepaść, w której nie widać dna. To natura w swojej najbardziej brutalnej formie. Turyści statyści tu nie docierają. A jeśli pojedziemy kawałek dalej, to to, co zobaczysz, zostanie ci pod powiekami na zawsze. Źródło rzeki Cetina, zwane Okiem Ziemi. Wygląda jak błękitne oko wbite w suchą ziemię. Ma ponad 150 metrów głębokości, a woda jest tak zimna, że odejmuje mowę. To tu zaczyna się życie rzeki, która za chwilę dostarczy ci adrenaliny. Wracamy do kanionu rzeki Cetina, ale nie drogą, tylko stalową liną. 8 przewodów, 2 km długości, 150 metrów nad ziemią. Prędkość do 65 km na godzinę. Koszt to około 60 euro, ale to będą najlepiej wydane pieniądze w tej części kraju. Zjeżdżasz nad przepaścią, a pod stopami masz tylko szmaragdową rzekę i pionowe skały. Dlaczego o tym mówię? Bo to jedyny sposób, żeby poczuć to, co czuł pirat skaczący z klifu. Pręt powietrza, ryk rzeki w uszach i ta sekunda, w której myślisz, po co mi to było? A potem lądujesz i chcesz jeszcze raz. To jest niepowtarzalna energia Omisza. Jeśli wolisz być w wodzie niż nad nią, skorzystaj z raftingu na rzece Cetina. 3 godziny spływu przez kanion. Progi wodne i jaskinie. Koszt to około 35-40 euro. Startujesz w górze rzeki, gdzie nurt jest spokojny. Ale im dalej, tym robi się ciekawiej. Miniesz wapienne skały, wpłyniesz do ukrytych jaskiń i powalczysz z bystrzami, które dają niezły wycisk. I ogrom frajdy. Trasa raftingu kończy się w Radmanowe Milice. To historyczne młyny, gdzie po kilku godzinach wiosłowania można wreszcie odpocząć w cieniu drzew. Na chwilę wyciszenia chciałem Ci pokazać miejsce, którego nie znajdziesz w przewodnikach. Jest to cmentarz w Rysowci, położony na półce skalnej z widokiem na kanion i rzekę. To jedno z najbardziej niesamowitych miejsc pochówków w Europie. Cisza, kamień i rzeka płynąca w dole. Tu zrozumiesz, że w Omiszu nawet śmierć ma spektakularny widok. A żeby się ochłodzić i zmyć z siebie kurz i pot po dzisiejszych eskapadach,
Nie idź na główną plażę w mieście. Idź kilometr dalej do plaży Brzet. Drobne kamyczki, krystaliczna woda i cień sosen, który schodzi niemal do samego morza. Idealne miejsce, żeby w spokoju podsumować ten dzień i nacieszyć się Adriatykiem. Myślę, że pokazałam ci Omisz, w którym można się zakochać. Możesz tu przyjechać na kawę, albo możesz tu przyjechać, żeby poczuć, jak bije serce Dalmacji. Dzięki, że byłeś ze mną na tym szlaku. Jeśli szukasz przygód bez tłumów, kliknij w kolejny film, który ci się wyświetla. Widzimy się w podróży, bez klapek,